Hej Soul, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Aquamaryna, to mój kanał, rozsiądźcie się wygodnie, bo zaczynamy. Wiejska sielanka przyciąga mnóstwo zainteresowania, dzięki czemu dostajemy coraz to więcej informacji. Twórcy postanowili podzielić się z nami nowościami, bardzo chętnie je Wam przedstawię. Dowiedzieliśmy się dosłownie wszystkiego po trochu. Opowiem Wam o zwierzętach domowych i dzikich, o rozgrywce, otoczeniu i o trybie budowania. Jest to mój drugi filmik odnoszący się do tego tematu, więc jeśli masz pierwszy raz do czynienia z nowym dodatkiem, nadrób koniecznie zaległości. Filmik wyświetli Ci się na końcu w proponowanych. A teraz, kochani, lecimy z tematem. W pierwszej kolejności omówimy sobie zwierzęta, a zaczniemy od tych hodowlanych. Krowy, lamy i kurczaki nie będą zajmować miejsca w rodzinie. No jest to miła odmiana w porównaniu z dodatkiem psy i koty i myślę, że psy i koty również mogłyby zostać poprawione, tak aby ich przynależność do rodziny nie zabierała miejsca innym simom. Zostanie dodana specjalna szopa dla krów i lam, dzięki której będzie można zakupić te zwierzęta. Moja teoria o nowym trybie budowania pomieszczeń gospodarczych została właśnie obalona, ale to na pewno dużo łatwiejsze rozwiązanie. Chociaż znajdą się i tacy, którym standardowy wygląd szopy na pewno nie przypadnie do gustu, to wierzę jednak, że kodami czy kreatywnością gracze będą w stanie dostosować te pomieszczenia pod swoje upodobania. Dostajemy informację, że w kurniku będzie można mieć do maksymalnie 8 kur. Okej, ale czy na jednej parceli może być tylko jeden kurnik? Mam nadzieję, że nie. Naprawdę liczę na to. Ale przeczucie mówi mi, że musi nastąpić jednak jakieś ograniczenie. Każda szopa może pomieścić tylko jedną krowę lub lamę. Twórcy specjalnie nie dodawali ogrodzenia przy szopach, aby można było postawić kilka koło siebie, ogrodzić własnym płotem i mieć wielkie pastwisko z tymi zwierzętami. Bardzo miło ze strony twórców co do ogrodzenia, ale słabo, że jedna szopa to jedno duże zwierzę. Wydaje mi się, że w jednej szopie powinno być miejsce dla 3 albo dla chociaż 2 krów czy lam, tak aby faktycznie tworzyły stado i nie były osamotnione. Każde zwierzę prędzej czy później umrze ze starości, ale są sposoby, aby tego uniknąć. To dla mnie żadna nowość, z tą opcją już mieliśmy do czynienia, jedynie fajnie, że tutaj też się pojawia taka możliwość. Wkrótce ma pojawić się więcej informacji na temat ubranek dla zwierząt, ale zwierzęta nie będą ich ubierać samodzielnie. Myślę, że pojawią się jakieś opcje omijające edycję w kasie, bo tak to brzmi i będziemy tworzyć sami te ubranka albo zamawiać je w sklepie. Lamy i krowy będą przebywać wokół swoich szop, ale mają bardzo duży obszar, po którym mogą spacerować. Jest to 20 kratek w obrębie szopy. Fajnie, że podwórko będzie tętnić życiem, ale zastanawia mnie fakt, czy między krowami i lamami będą się pojawiać jakieś interakcje. Zwiastun pokazuje, że lama ratuje małego króliczka przed lisem. Czy możemy to traktować jako zapowiedź różnych interakcji pomiędzy naszymi czworonożnymi przyjaciółmi? Któż to wie? Ale tego pewnie dowiemy się już tylko w rozgrywce. Będzie możliwość wykonywania nowych dzianin za darmo za pomocą wełny z lamy. Też fajny element, że lama nam tu trochę robi za owce, chociaż tych prawdziwych owieczek trochę mi tu jednak brakuje. Ostatnia i najsmutniejsza informacja odnośnie zwierząt hodowlanych to taka, że hodować będzie można tylko kurczaki. Tragedia, bo chciałabym naprawdę mieć możliwość łączyć w pary krówki czy lamy. Moja ciekawość osiągnęła już maksymalny poziom na to, jakie geny by przenosiły dalej zwierzaki, ale widzę, że muszę uspokoić swój entuzjazm, bo to nigdy nie nastąpi. Przechodzimy do dzikich zwierząt i tu również dostaliśmy dość dużo ciekawostek. Ptaki i króliki będzie można znaleźć na wolności, jak dla mnie to ma sens. Po zaprzyjaźnieniu się z królikiem lub ptakiem odblokowuje się możliwość zakupu specjalnego domku dla tych zwierząt, który będzie można umieścić na swojej parceli. Będą one mogły pomagać w ogrodzie, zwierzęta te również nie zajmują miejsca w rodzinie. No kochani, co do ptaków to zastrzeżeń nie mam, ale co do króliczków to już tak. Fajnie by było mieć własną królikarnię, czyli coś na styl kurnika, ale również fajnie by było mieć króliczka w domu, w klatce, czy w kojcu, jak inne gryzonie. Dlaczego tak uważam? Bo mamy przecież apartamenty w mieście i taki puchaty uszatek w apartamencie byłby super. Ale tu niestety widzę, że nic z tego, chociaż po cichu liczę, że jakiś sposób się na to znajdzie. Króliki będzie można znaleźć tylko w Nowym Świecie, chyba że postawi się specjalny domek dla nich, na przykład w Winterburgu. No, to miło, że nowy dodatek może troszkę urozmaicić nam pozostałe miasta. Byłabym zawiedziona, gdyby taka opcja była niedostępna. Wszystkie dzikie zwierzęta będą mogły budować relacje z simami za pomocą nowego systemu prezentów. No, czyli naturalna kolej rzeczy. Przekupstwo w przyrodzie zawsze buduje więź pomiędzy dzikimi zwierzętami a człowiekiem, w tym przypadku między simami.
Nowe lisy to prawdziwe dzikie lisy, których nie będzie można dodać do rodziny, tak jak w The Sims 4 psy i koty. Bardzo dobrze, takie zwierzęta też muszą być i fajnie, że padło na liski. Odnośnie lisów mamy jeszcze informację, że zostały dla nich dosłownie od zera stworzone wszystkie nowe animacje, no i oczywiście będą mogły dostać się do kurnika. Przyznam, że jestem ciekawa, czy kurki będą mogły zginąć po ataku drapieżnika, czy on będzie tylko siał niegroźne spustoszenie. Wracając do królików, okazuje się, że nie są zwierzętami, które trzeba karmić i którymi trzeba stale się opiekować, bo są samowystarczalne. Tak jak wspomniałam wcześniej, szkoda, bo chciałabym mieć króliczka w apartamencie w mieście San Myshuno. Wiemy jeszcze tyle, że po umieszczeniu domku dla nich na parceli te będą przychodzić i odchodzić tak, jak będzie im się dopodobać. No i ostatnia nowinka dla miłośników pakietu Kraina Magii. Króliczki nie będą mogły zostać chowańcami czarodziei. Przejdziemy sobie teraz do rozgrywki i zobaczymy, jakie ona dla nas skrywa tajemnice. Pojawia się konserwowanie żywności i jest to nowa opcja połączona z umiejętnością gotowania, ale oprócz tego pojawi się inna nowa umiejętność. No jestem ciekawa jaka i pytanie, czy w innych światach też będzie można konserwować żywność. Myślę, że tak, że bez problemu, bo bardzo chętnie robiłabym spiżarnię w każdej rodzinie. Kosz piknikowy będzie można schować w wyposażeniu i zabrać wszędzie, gdzie się da. Marzyło mi się coś takiego, w końcu nasi simowie będą mogli wybrać się na romantyczny piknik. Ale uważam też, że ta opcja mogła pojawić się już dużo wcześniej, albo nawet być dostępna już w podstawie gry. Piknik to nie jest jakieś wielkie wydarzenie, tylko według mnie rozbudowanie spacerku albo po prostu jakiejś tam interakcji. Dodano kilka nowych przepisów kuchennych, które będą związane z tematyką rozszerzenia. Jednym z nich jest chleb mleczny. Kuchnia w grze mnie nigdy za bardzo nie interesowała. Zawsze te same animacje, jedzenia i w sumie nic poza tym. Myślę, że tu będzie podobnie, ale nie chcę ostro krytykować tej opcji, bo to może się zmienić. Zwłaszcza, że dodano możliwość gotowania w grupie. Dzieci nie mogą same gotować, ale mogą pomóc rodzicom, czyniąc z tego rodzinne zajęcie. Rodzinna rozrywka jest zawsze spoko. Pewnie przygotowanie obiadu potrwa trochę czasu, ale będzie to na pewno ładny i uroczy widok. Dodano kilka nowych rzeczy dla dzieci, o których dostaniemy więcej informacji wkrótce. Ciekawe co to będzie, ale jakoś mnie nie kręci wyczekiwanie na przykład na nowe ubrania. Chyba że będą to jakieś niesamowite obiekty. No to okej, no to wtedy pozytywnie mnie to zaskoczy. Twórcy stworzyli nowy system o nazwie wyzwania parceli. Ja już mniej więcej wiem, na czym to polega i odnosi się on do życia z własnych upraw rolnych, a koszt utrzymania parceli będzie zależny od tego, jak blisko natury żyjemy, ile sami rzeczy wytwarzamy i tak dalej. No tak w skrócie mówiąc, ale powiem wam szczerze, że nie jestem tego pewna w 100%. Może tu chodzić o coś jeszcze innego. Wszystkie parcele w nowym sąsiedztwie będą mieć automatycznie włączone wyzwanie Dziki Lis. Jeżeli nie będziemy chcieli niepokojących wizyt tych rudych stworzeń, będzie można je bez problemu wyłączyć. Ja uważam, że jest to bardzo fajne, bo faktycznie takie rzeczy dzieją się w naturze i ten dziki lis doda tylko więcej realizmu do naszej gry. Pewnie po jakimś czasie będzie mnie to irytować, ale zostawię to włączone, no bo w życiu nie ma lekko. Do gry nie zostanie dodana nowa kariera, ale simowie będą mogli zarabiać na życie, hodując i opiekując się swoimi zwierzętami oraz wytwarzanymi przez nie produktami. Masakra, jak można nie dodać do gry zawodu typu rolnik albo właściciel gospodarstwa? Nie rozumiem. Twórcy by mi jeszcze bardziej zaimponowali, gdyby dodali do tego wszystkiego jeszcze jakiś nowy kierunek studiów albo kursy na rolnictwo, a my tu nawet nie dostaniemy kariery? No słabo, bardzo słabo. Dodany zostanie system o nazwie Village Arounds, co w tłumaczeniu na polskie oznacza wiejskie sprawunki, o czym więcej dowiemy się już wkrótce. Miejscowi będą mieć wiele do zrobienia dla naszych simów. Ja już o tym wam wspominałam w swoim pierwszym filmiku, że takie sprawunki się pojawią. Dla tych, co nie wiedzą, wytłumaczę, że sprawunki oznaczają robienie zakupów, kupowanie jakichś przedmiotów itd. Może tu chodzić o różne wymiany kupieckie lub niesienie sąsiedzkiej pomocy. Możliwości jest wiele. Będzie możliwość zakupu kurczaka, wołowiny i innych produktów w lokalnym sklepie spożywczym lub za pomocą nowej usługi dostawcy produktów spożywczych. No i to brzmi jak powiew świeżości. Bardzo dobra opcja, popieram takie możliwości w grze i ładnie proszę o ich więcej.
Do rozgrywki wpadnie nam nowa śmierć i nowa opcja Bara. Szczerze, już nie mogę się doczekać i bardzo chcę wiedzieć, jak obie opcje będą wyglądać. To jest straszne, ale najbardziej czekam właśnie na te dwie opcje. Kochani, omówiliśmy sobie tajemnice rozgrywki i jeśli do tego czasu materiał Wam się spodobał, będzie mi miło, jak klikniecie opcję subskrypcji, a ja przechodzę do sekrecików związanych ze światem oraz trybem budowania. Niestety nie ma ich zbyt wiele, ale zawsze coś. Wiemy, że wiejska sielanka doda okolice o nazwie Handford-on-Bagley, która ma 3 dzielnice ze 4 parcelami w każdej z nich. Ale nowością jest dla nas informacja, że jedno otoczenie ma ogromny rozmiar i jedną parcelę o wielkości 64×64 kratki. To właśnie w tej dzielnicy dostępne będą największe działki. Tryb budowania zaskoczy nas nowym narzędziem do budowania stawów. Okazuje się, że Simowie nie będą mieli możliwości pływania w stawach, jedynie podopieczni będą mogli moczyć w nich stopy oraz łowić rybę. Z jednej strony jestem w stanie to zrozumieć, bo stawy nie należą do najgłębszych i do najczystszych zbiorników wodnych, jednak coś na tym zwiastunie twórcy nam pokazują. O co chodzi? Jak myślicie? Ja sądzę, że jest to jakiś ukryty w lesie basenik, no tak to wygląda. Twórcy przygotowali specjalne dekoracje przydatne do tworzenia tych zbiorników wodnych, więc mi automatycznie serce pęka, fatalna wiadomość. Czyli te piękne kaczuszki i łabędzie to może być jedna wielka atrapa? Nie mam na to słów, jeśli tak, to porażka. Nie tak to sobie wyobrażałam. Kochani, nie ma co. Dowiedzieliśmy się znacznie więcej niż w dniu premiery dodatku, ale to nie koniec informacji. Mam dla Was jeszcze jedną małą ciekawostkę. Nie wiem, na ile ona jest aktualna, ale wzmianka o tym pojawiła już się w 2020 roku, a dotyczy ona koni. Niestety na chwilę obecną wiemy już, że konie nie pojawią się w najnowszym dodatku wiejskiej sielanki, ale wyciek tego zdjęcia sprzed roku może dawać nadzieję, że konie pojawią się na przykład w jakimś pakiecie rozgrywki. Również we wrześniu 2019 roku w kodzie gry po aktualizacji pojawiły się informacje na temat dodania do gry koni, o czym informował jeden ze serwisów internetowych zajmujący się tematyką gry The Sims. Wiemy już, że możemy spodziewać się różnych rzeczy od twórców gry, także może i to dostaniemy. Ja wiem, że opinie o koniach są podzielone, ale chyba lepiej dostać więcej niż mniej. I pamiętajcie, chociaż wszyscy jesteśmy różni, to jednak ta gra nas łączy. Pożyjemy, zobaczymy. Nie ma co się nastawiać, bo tak jak wspomniałam, nie wiem, na ile ta informacja jest aktualna, mogła być to jedynie plotka stworzona na podstawie jakiegoś wycieku. Kto to wie? To było dawno temu. Ale jedno jest pewne. Konie są zwierzętami, które mają więcej możliwości, jeśli chodzi o rozgrywkę, niż krowy czy lamy, więc wprowadzenie ich do gry daje dużo różnych opcji. Pewnie doszłoby nie tyle jeździectwo, ale może też jakaś nowa kariera, piękne otoczenie, parcele typu stadnina czy tor wyścigów konnych. Nie zapominajmy o strojach, obiektach i specjalistycznym sprzęcie. Także sami widzicie, że jest to potencjał na osobny pakiet. Wszystko przed nami, zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że udało mi się zaspokoić Waszą ciekawość i że dzięki mnie dowiedzieliście się nowych rzeczy. Mi kilka opcji bardzo się spodobało, jak na przykład konserwacja żywności, dzikie lisy, możliwość zakupów, nowa opcja Bara i śmierci, no i jeszcze wiele innych. Bardziej niż swojej opinii jestem ciekawa Waszych, także zapraszam Was do sekcji komentarzy. Zasubskrybuj mój kanał, bo bardzo chętnie ugoszczę Cię jeszcze raz. Fajnie, że jesteś, wpadaj do mnie częściej. Link do strony, na której znajduje się omawiany przeze mnie temat, zostawiam Wam w opisie. Wpadajcie na mojego Instagrama oraz do mojej Simowej galerii. Ode mnie to wszystko. Na razie, cześć, pa!